dźwięk wydawany przez ten silnik średnio mi się podobał, dlatego chciałbym przynajmniej ten komutator wyczyścić. 10 mm na 630, 6000 Z. Bez kłopotu te łożyska można kupić. O. Mamy już tę pokrywę układu ssącego zdjętą. Musiałem zrobić taką śmieszną konstrukcję. Wziąłem kombinerki, złapałem tutaj za koniec wirnika, wkręciłem kombinerki w imadło. Pod nakrętką mamy podkładkę. Tutaj mamy jedną z tych turbinek. Wirnik nam zostaje w środku. Wyciągam go po prostu z tego łożyska. Możemy sobie zajrzeć do środka. O, mam wyjęty tutaj wirnik z łożyskiem. Bardzo fajna konstrukcja, już to kilka razy oglądaliśmy, ale fajnie będzie to wszystko jeszcze raz wyczyścić. Dobra, myślę, że ten wirnik jest już w miarę wyczyszczony. Zobaczymy, jak to będzie pracowało teraz po tym wyczyszczeniu komutatora. O, mam taką szczoteczkę do zębów. Tutaj ostrożnie na to wyprowadzenie przewodów. Tak, wszystko pasuje. Wirnik się ładnie, zobaczcie, obraca. Ok. Czuję na twarzy całkiem nieźle, jak dmucha powietrze z tego silnika. Cześć! Dzisiaj na tym stole w warsztacie mam rozkręcony już na części stary polski odkurzacz Zelmer Typ 108 z 1986 roku. Cały poprzedni odcinek opublikowany tutaj na kanale był poświęcony właśnie demontażowi tego odkurzacza, a ja tymczasem zdążyłem też te poszczególne elementy składowe odkurzacza wyczyścić. Przede wszystkim wyczyściłem te plastikowe pokrywy wlotu i wylotu powietrza, odkurzyłem ten worek na kurz, wyczyściłem te przyciski wyłącznika i zwijacza przewodu, troszeczkę wyczyściłem ten zwijacz przewodu. Natomiast najważniejszym elementem odkurzacza, który nadal pozostał tak naprawdę niewyczyszczony, to jest ten znajdujący się w odkurzaczu oryginalny silnik typu 300, również z 1986 roku. No i przed zmontowaniem tego odkurzacza chciałbym jeszcze trochę czasu poświęcić temu silnikowi i pomyślałem sobie, że o tym właśnie będzie ten dzisiejszy odcinek. Co prawda przyznaję, że jak czyściłem ten odkurzacz, to wyczyściłem też, no tak przynajmniej z zewnątrz ten silnik, posłużyłem się do tego odkurzaczem. Zresztą było to o tyle ciekawe, że do czyszczenia tego odkurzacza Zelmer 108 i tego silnika z odkurzacza wykorzystałem pokrewny odkurzacz Zelmer 208 z 1987 roku, o którym jest już tutaj odcinek na kanale. Mogę Wam nawet króciutko pokazać takie krótkie ujęcie z odkurzania właśnie tego silnika. Ok, także ten silnik mamy przynajmniej z wierzchu odkurzony. On pracuje nawet nieźle. Tutaj wirnik obraca się bardzo luźno. Nawet jak podłączyłem tutaj odkurzacz, czy przystawiłem końcówkę odkurzacza ustawioną tak, że tędy dmuchało powietrze w funkcji dmuchawy, to dmuchające powietrze powodowało, że ten wirnik się tutaj bardzo ładnie obracał. On nie czuć tutaj żadnych jakichś, nie wiem, nadmiernych oporów. Tak naprawdę to nie czuć też jakiegoś szczególnego luzu w tym wirniku, ale przede wszystkim chciałbym w tym silniku wyczyścić komutator. No a w tym rodzaju silników typu 300 tutaj jest bardzo trudno dostać się do komutatora, żeby go wyczyścić, bo przeszkadza cała ta tarcza łożyska, cała ta obudowa komutatora, przeszkadzają te szczotkotrzymacze. Chociaż je akurat mógłbym pewnie wysunąć, ale postaram się w dzisiejszym odcinku ten silnik troszeczkę, przynajmniej częściowo rozkręcić. Chciałbym zdjąć tę pokrywę układu ssącego i też zajrzeć do tych turbinek, czy one nie są zaklejone brudem. Ewentualnie też je wyczyścić, wykręcić ten układ ssący, odkręcić tutaj śruby, które trzymają cały ten silnik, zdjąć ewentualnie tę w górną część silnika i wtedy będę miał tutaj dostęp do tego komutatora, będę mógł go takim drobnoziarnistym
papierem ściernym troszeczkę wyczyścić. Mam nadzieję, że on będzie nieco lepiej działał niż kiedy robiliśmy próby tego silnika w poprzednim odcinku podczas demontażu odkurzacza. Mogę Wam nawet króciutko pokazać, jak ten silnik wtedy działał. No, także to było takie krótkie przetestowanie pracy tego silnika w odcinku poświęconym demontażowi tego odkurzacza. Możecie to wszystko sobie dokładnie w tym poprzednim odcinku obejrzeć. Tak przyznaję, że średnio ten silnik, jego działanie, dźwięk wydawany przez ten silnik średnio mi się podobał, dlatego chciałbym przynajmniej ten komutator wyczyścić i sprzątnę sobie teraz tutaj te pozostałe elementy odkurzacza ze stołu i zajmiemy się już tylko tym silnikiem. Mam teraz na stole już tylko ten silnik, który będę chciał dzisiaj częściowo rozmontować. W poprzednim odcinku sprawdziliśmy, że ten silnik działa, jest sprawny, natomiast no, tak jak powiedziałem, nie pracuje on jakoś tak wyjątkowo ładnie. Być może to czyszczenie komutatora troszeczkę pomoże, a w każdym razie tak czy inaczej warto, skoro już mamy ten silnik wyjęty, ten komutator przeczyścić. Na razie będę chciał... Na razie będę chciał jeszcze raz wyjąć tutaj z tego silnika szczotki, żeby nam nie przeszkadzały. One są tak włożone tutaj tym ząbkiem w tę stronę. Dobra. O, tutaj się jedna z tych szczotek troszkę zablokowała, ale już ją mam. Szczotki są w porządku, sprawdzaliśmy w poprzednim odcinku. To jest taki typowy dla tych silników rozmiar 10 mm na 6,30 mm. Tutaj długość tych szczotek już trochę zużytych, ale jest tak czy inaczej około 2 cm, co spokojnie wystarcza. Można takie szczotki długości chyba 3,5 cm kupić, czyli 6,3 na 10 na 35 czy 32 mm. Odkręcę sobie tutaj te śrubki trzymające pokrywę łożyska, bo wtedy będę mógł przytrzymać tutaj za koniec wirnika. Jeszcze taka gumowa uszczelka. Tutaj mamy łożysko FLT polskie, rozmiar 6000 Z. Bez kłopotu te łożyska można kupić. Już tutaj na kanale w co najmniej jednym takim silniku typu 300 łożyska wymienialiśmy. Jest taki film wymiana łożysk w silniku typu 300, wymiana łożysk z bułgarskiej fabryki. To było w sumie nawet dosyć ciekawe. Taki silnik, który miał łożyska zupełnie już zepsute, rozpadnięte, aż ten wirnik był tutaj zablokowany. O, i teraz będę mógł tutaj kombinerkami czy kluczem przytrzymać za koniec tego wirnika. Teraz odstukam tutaj, zdejmę tę pokrywę układu ssącego, będę mógł złapać kluczem za tę nakrętkę, tutaj przytrzymać za koniec wirnika i po prostu tę nakrętkę tutaj odkręcić. Momencik. O. Mamy już tę pokrywę układu ssącego zdjętą. Nawet nie jest źle, nie są bardzo te turbinki brudne. Czasami tutaj te kanaliki wręcz są zapchane jakimś brudem. Tutaj chyba nawet nie jest najgorzej. W środku tutaj chyba jest troszeczkę gorzej. Ale zaraz to wszystko też wyczyścimy. Nie chcę tu mocno trzymać za tę aluminiową turbinkę, bo można ją wygiąć. Ale przyznam szczerze, że teraz też nie jestem w stanie tego odkręcić. Zaraz napryskam tutaj troszeczkę WD-40 w tę nakrętkę.
Słuchajcie, no nie byłem w stanie tej nakrętki tutaj z końca wirnika odkręcić. Po prostu nie byłem w stanie ręką utrzymać tutaj końcówki tego wirnika. Musiałem zrobić taką śmieszną konstrukcję. Wziąłem kombinerki, złapałem tutaj za koniec wirnika, wkręciłem kombinerki w imadło i wydaje mi się, że teraz jestem dopiero w stanie, no jeszcze nie schodzi, ale już się odkręca. Teraz dopiero jestem w stanie tę śrubę odkręcić. Ona się odkręca normalnie, tej nakrętki odkręcić. Ona się odkręca normalnie tak jak standardowe nakrętki, czyli w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara można ją odkręcić. Dobra, możemy już uwolnić ten silnik z tej mojej śmiesznej konstrukcji. Dobra, po prostu nie byłem tu w stanie ręką utrzymać kombinerkami końca tego wirnika, ale imadło bardzo się przydało. No i mamy... imadło na razie odsuwam. Klucz mogę sobie odłożyć. No i mamy tutaj nakrętkę odkręconą. Pod nakrętką mamy podkładkę. Tutaj mamy jedną z tych turbinek. Tutaj mamy jeszcze jedną taką tulejkę z podkładką. Tutaj mamy, to się chyba kierownica nazywa, tak? Element, który kieruje powietrzem. Tutaj mamy jeszcze jedną taką tulejkę z podkładką. I tu mamy jeszcze jedną ruchomą turbinkę w środku. To już kilka razy te silniki w ten sposób rozkręcaliśmy. No, przepraszam. Zdejmuję. Tutaj jeszcze mamy taką jedną podkładkę dystansową w środku. I jeszcze z taką, widzę, malutką podkładeczką na samym końcu. Dobra, to mamy cały ten układ ssący rozłożony. Zaraz go Wam poszczególne elementy tego układu pokażę. No i tutaj tak naprawdę mamy dwie śruby. Jeżeli byśmy chcieli wyjąć łożysko, to trzeba by tutaj ten pierścień ścisnąć i wyciągnąć, który trzyma łożysko od tej strony. Musimy odkręcić te dwie śruby, które spinają cały ten silnik. Przechodzą tu przez stojan i trzymają całą tę tarczę łożyska i te szczotkotrzymacze. I wtedy będziemy mogli, jak odkręcimy te śruby, to będziemy mogli zdjąć tę górną część, wysunąć tutaj tę część, być może nawet razem z wirnikiem. Zobaczymy, czy on wyjdzie z łożyska, czy nie, i wtedy będziemy mogli wyczyścić komutator. Przyznaję, że nie zależy mi tym razem na wymianie tych łożysk. Nawet jeżeli one już są troszeczkę zużyte, to wolę zostawić na razie oryginalne łożyska, tak jak one tutaj są. Natomiast zależy mi przede wszystkim na wyczyszczeniu komutatora i na wyczyszczeniu tego silnika tutaj od środka. Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie brudniejszy ten cały układ ssący, te turbinki, że to wszystko będzie zapchane brudem, ale nie jest tak źle, ale oczywiście też nie zaszkodzi tego wszystkiego wyczyścić. Dobra, także teraz biorę się za wykręcenie tutaj tych dwóch śrub. Dobrze, ta się wykręca bez kłopotu. Ta też. Mogę je wysypać. Dobra. No i teraz teoretycznie powinniśmy być w stanie wycisnąć tutaj te elementy. Wirnik nam zostaje w środku, wyciągam go po prostu z tego łożyska. Mógłbym teraz tak naprawdę wycisnąć. On tutaj się już rusza. Myślę, że zaraz spróbuję ten wirnik przy pomocy ściągacza łożysk, spróbuję go tutaj z tego łożyska wycisnąć i go po prostu wtedy wyjmiemy. Tutaj jeszcze, przepraszam, żeby to nam nie przeszkadzało, odkręcę ten jeden przewodzik z kondensatora. Moment, mniejszy śrubokręt. Odkręcę tę śrubkę, bo tu jest jeden z przewodów kondensatora doprowadzony na masę silnika i on nam troszkę teraz przeszkadza. Śrubkę tutaj z powrotem wkręcam, żeby nie zginęła. Mamy tutaj cały stojan. Możemy sobie zajrzeć do środka. I teraz tak naprawdę chcę tylko... On się tutaj rusza.
ale nie dam go rady tak wyciągnąć. Chcę wyjąć ten wirnik, żeby wyczyścić komutator. Tej reszty silnika nawet nie muszę tutaj rozmontowywać. O, mam tutaj mój ściągacz łożysk. Myślę, że jak go tutaj tak założę, to będę mógł wypchnąć ten wirnik ze środka z łożyska. Moment. Dobra, muszę tutaj nacelować na środek wirnika. No i kręcę i wydaje mi się, że już wirnik wychodzi z łożyska. Aha, wychodzi mi całe w ogóle łożysko. Dobra, też może być. O, mam wyjęty tutaj wirnik z łożyskiem. Nawet mogę to łożysko troszeczkę wcisnąć. Jeszcze je za chwilkę bardziej wciśniemy. O, tu jeszcze też bardzo ładnie widać FET 6000Z, rozmiar łożyska. Nawet mam takie łożyska na wymianę. Może nawet spróbuję je troszeczkę tutaj bardziej wcisnąć. No o, na ten wirnik. Dobra, tak to powinno być i tak go później tutaj z powrotem wsadzimy. To sobie też wszystko, cały ten stojan wyczyścimy sobie w środku. Ale najbardziej interesował mnie ten wirnik, bo teraz możemy papierem ściernym ładnie ten komutator troszeczkę wyczyścić. Tutaj tylko wykorzystam od razu okazję, rzucimy sobie okiem na wszystkie te elementy silnika, czyli tutaj mamy stojan z uzwojeniami stojana, mamy tutaj tarczę łożyska od strony komutatora ze szczotkotrzymaczami. Nie odmontowywałem tego wszystkiego, chociaż tak naprawdę mógłbym teraz dosyć łatwo wszystkie te elementy tutaj zdjąć. Mamy kondensator przeciwzakłóceniowy z doprowadzonymi do niego przewodami. No tutaj mamy szczotki, pokrywę łożyska, to sobie już oglądaliśmy. Tutaj mamy łożysko od strony układu ssącego, tę całą taką aluminiową tarczę łożyska, tę obudowę układu ssącego. Mamy oczywiście wirnik z komutatorem i z jednym z łożysk, które tutaj na nim zostało. No i mamy cały ten układ ssący tutaj bliżej od strony napędu. Podkładka, też taka podkładka dystansowa, ruchoma turbinka, tutaj taka tulejka dystansowa, tutaj ten nieruchomy element, kierownica, tutaj jeszcze jedna podkładka dystansowa, ruchoma turbinka, podkładka, nakrętka, no i tutaj jeszcze dwie śruby trzymające cały ten silnik razem i oczywiście pokrywa całego układu ssącego. Myślę, że bardzo fajna konstrukcja, już to kilka razy oglądaliśmy, ale fajnie będzie to wszystko jeszcze raz wyczyścić. Dobra, a teraz przede wszystkim wezmę najpierw papier ścierny, wyczyszczę tutaj troszeczkę ten komutator. Wirnik wygląda tak naprawdę całkiem ładnie, w całkiem ładnym stanie. Wyczyścimy, patrzę, czy są tu jakieś numery, nawiasem mówiąc, na tym wirniku. Tu są poodbijane jakieś numery, ale nie widzę. Tutaj jest 06, 86, to jest pewnie data produkcji. Czerwiec 86 roku. 750, 06, 86, 750, 06, 86. Tak, to się powtarzają się te numery. Tutaj na łożysku jest jakiś numer P6636, no ale to są łożyska typu 6000Z. Więcej na tym wirniku żadnych numerów nie widzę. Dobra, przyniosę sobie papier ścierny. No to weźmy sobie teraz ten wirnik. Tutaj mam taki bardzo drobniutki papier ścierny, to jest 240, to jest w ogóle 400, taka już nawet trochę zużyta. I delikatnie troszkę jeszcze rozpuszczalnikiem i taką delikatną szmatką przetrę. Dziękuję, nawiasem mówiąc, za podpowiedź w jednym z komentarzy, żeby przesmarować też takim smarem silikonowym i wytrzeć później ładnie do czysta. I ja sobie kupię przy najbliższej okazji w sklepie taki smar silikonowy i przy jakimś innym komutatorze na pewno z tego skorzystam. Będziemy mieć na pewno jeszcze niedługo jeden taki silnik typu 300 też do przejrzenia z odkurzacza Zelmer 200, który bardzo iskrzył.
Tutaj jakoś tak patrzę, że te przerwy między tymi wycinkami komutatora są jakieś takie jakby szersze. Tutaj się brudu nie nazbierało między tymi wycinkami. O, właściwie nic nie wychodzi. Dobra, myślę, że ten wirnik jest już w miarę wyczyszczony. Zobaczymy, jak to będzie pracowało teraz po tym wyczyszczeniu komutatora. Wirnik odsunę na bok, a ja tutaj jeszcze wezmę szczoteczkę i poczyszczę trochę te pozostałe elementy. O, tutaj też widać teraz napisy na łożysku, też FLT 6000Z. Jeszcze stare polskie, oryginalne łożyska. No, gdybyśmy teraz wymieniali te łożyska, to po prostu wziąłbym tutaj mój ściągacz łożysk i wepchnął to łożysko, albo przez jakąś tulejkę bym je po prostu wepchnął tutaj do środka, a nowe wypchnąłbym je tu w tę stronę, a nowe łożysko byśmy po prostu, tak jak już to kiedyś robiliśmy w innym odcinku, przez jakąś taką metalową podkładkę, pamiętam, że tu stara 5-złotówka dobrze pasuje, rurka i madło, i byśmy tutaj z powrotem w tę tarczę łożyska nowe łożysko mogli wpasować. Ale nie wyciągam tych łożysk. No jeżeli faktycznie będzie ten silnik jakoś tragicznie działał, to może następnym razem je wymienimy. Jeszcze tutaj troszeczkę ten stojan. O, mam taką szczoteczkę do zębów. No dobrze, silnik mamy wyczyszczony, to spróbujmy teraz to wszystko z powrotem zmontować. Najpierw włożę tutaj ponownie wirnik. Mam nadzieję, że to łożysko mi tutaj wejdzie tak samo łatwo jak wyszło. Tak. Mam już je tutaj wmontowane. Ok, chyba jest teraz dokładnie tak jak było. Tak mi się wydaje. Teraz te przewody mamy tutaj ładnie wyprowadzone. Dobrze. Możemy założyć tę tarczę. Jak będzie lepiej? Tak, bo tutaj jest ta śrubka do tego przewodu od kondensatora. Tutaj ostrożnie na to wyprowadzenie przewodów. Tak, wszystko pasuje. Ładnie, od razu mogę tutaj przykręcić ten przewód idący od kondensatora na masę silnika. No jak on szedł w ten sposób, tak. Żeby się tutaj nie odłamał. Ok. Kondensator, nawiasem mówiąc, mamy tutaj Miflex KSP-PZ 10, również z 1986 roku. No to biorę teraz te dwie śruby, nie możemy o nich zapomnieć. Wkładam tutaj śruby i przykręcamy. Ok, wydaje mi się, że jest to wystarczająco mocno przykręcone. Wirnik się ładnie, zobaczcie, obraca. No, może faktycznie już troszeczkę te łożyska tutaj szumią. Ale mimo wszystko fajnie, że mamy stare polskie łożyska FLT. Pewnie tak dobrych byśmy dzisiaj nie dostali. A to jeszcze troszkę ten wirnik się rusza w
tym łożysku, ale zaraz przestanie. Jak go tutaj zmontujemy do końca. No dobra, i montujemy teraz cały ten układ ssący. Tutaj taka malutka podkładeczka była. Tutaj taka podkładka dystansowa. Teraz zakładamy ruchomą turbinkę. Teraz zakładamy w ten sposób podkładkę. Teraz zakładamy tę tak zwaną kierownicę. Teraz zakładamy w ten sposób tę podkładkę, czy tulejkę, żeby ona się tu tymi ząbkami zazębiła z tą pod spodem. O. Teraz zakładamy w ten sposób, tak. Zakładamy tę ruchomą turbinkę, podkładkę i nakrętkę. I nakręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. O, i tutaj już nam, zdaje się, zaczyna się obracać wirnik. Na razie, przepraszam, na razie będę w stanie go utrzymać ręką. O, dobrze, nakręca się, nakręca ładnie. Poproszę klucz. Klucz 16. O, już tutaj mi wyskakuje z kombinerek. Chyba tak mocno w żadnych poprzednich tych silnikach nie dociągałem tej śruby, żebym aż musiał kombinerki wkręcać w imadło. Więc chyba tutaj też po prostu dokręcę na tyle, ile jestem w stanie to zrobić ręką i tak powinno wystarczyć. Nie zostało nam tu nic, żadna podkładka? Chyba nie. No to zakładamy teraz tę obudowę tych turbinek. Mam nadzieję, że żadna z tych turbinek nie wygięła się w taki sposób, że tutaj zacznie o coś zawadzać. O, to się już trzyma. Tak naprawdę można to jeszcze zaklepać, ale nie musimy, bo ten silnik i tak będzie tutaj ściśnięty w odkurzaczu, więc na pewno się nie rozpadnie. I zobaczcie, całkiem ładnie się ten wirnik w środku obraca. Nigdzie nie zahacza, nie zawadza. Dobra, mamy to, myślę, całkiem solidnie skręcone, zmontowane. Tutaj ta końcóweczka wirnika wystaje, także kombinerkami można za nią w razie czego złapać. No to zakładamy teraz tutaj taką gumową podkładeczkę. O, chyba w ten sposób, taki o-ring. Zakładamy tutaj tę pokrywę łożyska. O, dokręcę teraz te śrubki, tylko nie za mocno, bo one mają tendencję do zrywania gwintu tutaj w tej aluminiowej obudowie. Także z wyczuciem to trzeba zrobić. Myślę, że już wystarczy. Fajnie. No i możemy wkładać teraz z powrotem szczotki. One są tak troszeczkę pod kątem, tą taką bardziej wystającą częścią w ten sposób. Dobra. Wkładam szczotkę i tutaj mam tę blaszkę. Momencik, muszę ją tam troszeczkę dopchnąć, włożyć blaszkę i teraz mogę zagiąć. I tak samo tu z drugiej strony. Ta powinna być tą wystającą częścią w tę stronę. One tak są troszeczkę względem siebie, widzicie, przesunięte. Nie są dokładnie naprzeciwko siebie. Tak, chyba tak. No co jest? Już wchodzi, dobra. Coś tutaj być może jak opierałem ten silnik, to mi się to troszeczkę, ta końcówka szczotkotrzymaczy przygięła, ale nie, już wchodzi wszystko ładnie. Już weszło i zaginam blaszkę. Dobra. Wygląda na to, że ten nasz silnik typu 300 z 86 roku mamy po tym jego szybkim czyszczeniu, po wyczyszczeniu komutatora ponownie zmontowany. Tutaj patrzę, szczotki powinny naszego wyczyszczonego komutatora dotykać i chyba dotykają go, tak jak patrzę po śladach na komutatorze, dokładnie na tej wysokości, na jakiej dotykały go wcześniej. Czyli zakładam, że tutaj wirnik i wszystko wmontowaliśmy dokładnie tak, jak to było wcześniej zrobione.
Posprzątałem już tutaj ze stołu narzędzia, przetarłem też blat tego stołu, bo jednak po wyczyszczeniu tego silnika trochę nam się tutaj nabrudziło. Mam już tutaj miernik ustawiony na przejście prądu i chciałbym sprawdzić, czy nie zepsuliśmy nic, czy te przewody nadal przewodzą prąd. Ok. Mamy przejście tutaj przez kondensator, przez uzwojenia, przez szczotki, przez komutator. Sprawdźmy, dotykam obydwa przewody, tak, dotykam jeden przewód i obudowę silnika, patrzę, czy nie ma gdzieś jakiegoś przejścia prądu, zwarcia na obudowę, ale nie ma. Tutaj tak samo z tym drugim przewodem. Nie ma. Ok, mamy pomiędzy nimi przejście, no czyli silnik powinien działać. Zaraz zrobimy jego próbę na obniżonym napięciu. Najpierw, tak jak to już wiele razy robiliśmy, podłączam nasz silnik do takiego tymczasowego przewodu zasilającego. Robiliśmy to już dokładnie w odcinku o demontażu tego odkurzacza Zelmer 108 podczas pierwszego testu tego silnika. Teraz spróbujemy to wszystko powtórzyć. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w działaniu tego silnika przed i po czyszczeniu. Oj, przepraszam. Tutaj jeden przewód mi się zagiął i nie złapał w kostce. Jeszcze raz. Dobra, teraz się trzymają, te się trzymają. Do pierwszego testu postawię tutaj na stole transformator ochronny z przemyskiej faniny. Transformator 24V, co powinno absolutnie wystarczyć już do tego, żeby ten silnik uruchomić. Włączę tutaj silnik do transformatora, jeszcze chwileczkę. O, założę sobie rękawiczki. Ten silnik postawimy troszeczkę pod kątem, żeby on mógł tutaj zasysać powietrze, bo on nawet przy tym niedużym napięciu już powinien obracać się na tyle szybko, tak mi się wydaje, że będzie jednak już to powietrze zasysał. Włączam transformator do listwy zasilającej i włączę teraz, o może tak będzie lepiej widać, włączę teraz napięcie. Silnik bardzo ładnie się obraca, tu jeszcze trochę jakichś brudów z niego wyleciało, które po tym czyszczeniu zostały albo zostały gdzieś tutaj oderwane. Jeszcze raz go włączę. No zobaczcie, przy tym napięciu 24V całkiem fajnie już ten silnik działa i naprawdę czuć tutaj, czuję na twarzy całkiem nieźle, jak dmucha powietrze z tego silnika. Bardzo fajnie. No to zróbmy jeszcze jeden test, dokładnie taki sam, jaki robiliśmy w odcinku o demontażu tego odkurzacza, kiedy testowaliśmy ten silnik jeszcze przed wyczyszczeniem. Teraz zamiast transformatora ochronnego mam tutaj mój mały warsztatowy regulator napięcia ustawiony na, no nie wiem, pewnie jakieś 30-40 V w tej chwili, na bardzo obniżone napięcie. Teraz musimy oczywiście uważać, żeby za bardzo tego napięcia nie podkręcić. No i włączmy zasilanie. Wydaje mi się, że silnik działa dobrze, na pewno płynnie reaguje tutaj na regulację napięcia. Troszeczkę tutaj i tutaj ta druga szczotka, zwłaszcza w tej dolnej części, miałem wrażenie, że trochę bardziej iskrzyły niż może powinny, ale może jest to kwestia, żeby one się z powrotem tutaj dotarły po tym przeczyszczeniu komutatora. No zobaczymy. W każdym razie myślę, że możemy ten silnik ponownie zamontować w naszym odkurzaczu i zobaczymy wtedy, jak będzie działał, kiedy już włączymy go po tym, jak on będzie solidnie zamontowany w obudowie, kiedy już włączymy go na napięciu dochodzącym do 220 V. No i bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek o czyszczeniu tego silnika.
typu 300 z odkurzacza Zelmer 108 z 1986 roku. Myślę, że warto było te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut na wyczyszczenie tego silnika, przede wszystkim na wyczyszczenie komutatora w tym silniku poświęcić, a poza tym ja przyznaję, że bardzo lubię te silniki rozkręcać, a już dawno do tych silników typu 300 nie zaglądałem, także na pewno nie był to czas zmarnowany. Za chwilę postawię sobie tutaj na stole te pozostałe wyczyszczone już elementy odkurzacza Zelmer 108 i już w następnym odcinku zmontujemy to wszystko razem, no i zrobimy wtedy oczywiście też test, jak ten silnik będzie działał po zamontowaniu go w odkurzaczu. Ja sobie teraz ten silnik odłączę od tego tymczasowego przewodu zasilającego. Wam bardzo dziękuję i niedługo widzimy się w odcinku o montażu tego całkiem fajnego odkurzacza ze sprawnym i myślę, że całkiem nieźle działającym silnikiem. Cześć, do zobaczenia!